Możemy każdego dnia zjadać przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek w kapsułkach, pić rano tran, wyeliminować cholesterol i tłuszcze zwierzęce, oprócz tego tranu z rana. Ale czasu nie zatrzymamy. No chyba, że nazywamy się Ibisz. Ale jeśli nie, to niestety nie wrócimy do formy z liceum, a paliwo już nigdy nie będzie za 4 zł. To było 20 lat temu. Patrząc na motoryzację też możemy przeżyć szok. Samochody, które wydają się nam prawie nowe, okazują się już być niemal reliktami. Dziś przedstawię Wam zestawienie 7 aut, które są starsze niż myślicie. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Zacznijmy od 20-latków. Niby to niedużo, ale przypomnijcie sobie, gdzie byliście w 2005 roku. No i właśnie wtedy na rynek wchodziła Alfa Romeo Brera. To świetnie wyglądające coupé bazujące na modelu 159. Generalnie jeśli chcemy śmiać się z Alfy za jej immanentne cechy, to nie do końca ten adres. Konstrukcja jest w miarę udana, ale co uchodzi w 159 nie musi się sprawdzić w rasowo wyglądającej Brerze. Słabe i jak się potem okazało awaryjne, oprócz 1,75 dBi benzyny oraz nadwaga sprawiły, że klienci wcale nie patrzyli na to auto ze szczególnym pożądaniem. To znaczy spoglądali, ale im dłużej zerkali, tym bardziej byli odpychani. Brera nie była godną następczynią aut, których punktem centralnym był legendarny silnik Busso. Na drugim końcu skali mamy Bugatti Veyrona. Tak, ta konstrukcja ma już 20 wiosen. Samochód ten był pierwszym krokiem milowym w rozwoju hiperaut w XXI wieku. Budowano go bez absolutnie żadnych limitów, tak jak Porsche 959 czy McLarena F1, w celu noszenia miana najszybszego i najbardziej imponującego auta na świecie. Czy to się udało? Absolutnie tak. Silnik W16, 1001 koni mechanicznych, 2,5 sekundy do setki i 407 km/h prędkości maksymalnej. Jeśli to nie robi na Was wrażenia, to chyba Wasz psychiatra przepisał Wam za mocne leki. Mówiąc o specyfikach, inżynierowie i zarządcy koncernu Volkswagena w latach 2000 musieli wpaść do kociołka Panoramixa, bo Veyron to tylko czubek góry lodowej. Musicie jednak przyznać, że dość imponujący. Nie zmieniamy koncernu, ale trochę popsujemy nastrój, bo pogrzeb 20-latka nie należy do przyjemnych spraw. W 2025 roku spalinowe odmiany Porsche Caymana kończą swój żywot. Pierwsza generacja tego modelu o oznaczeniu 987 pojawiła się w roku 2005 i od razu wzbudziła kontrowersje. Zatwardziali klienci marki jeszcze nie zdążyli zaaplikować sobie melisy na uspokojenie po szokującym debiucie Cayenne, a tu proszę, podróba 911. Porsche chciało spieniężyć sukces pierwszej generacji Boxstera i wykorzystać mimo wszystko bogate tradycje budowania aut z silnikiem umieszczonym centralnie i Cayman miał być bardziej użyteczną i per saldo jeszcze lepszą wersją Boxstera, który był lżejszą i tańszą alternatywą dla 911. Biorąc pod uwagę sprzedaż, to jednak klienci chętniej sięgali po droższy, lecz bardziej renomowany model. Dziś jednak na forach można znaleźć wiele opinii, że pierwszy Cayman jest świetnym wozem sportowym i prawdziwym spadkobiercą pierwszych 911. Idąc dalej, ćwierćwiecze brzmi poważnie, prawda? No właśnie, czyli BMW Z8 weszło już w wiek poważny. Ten absolutnie wyjątkowy Halo Car BMW zaprezentowano w roku 2000, czyli bawarski koncern chciał mocno zamknąć XX wiek. No i się udało. Nadwozie zaprojektowane przez Henryka Fiskara, nawiązujące do legendarnego modelu 507 w połączeniu z silnikiem o oznaczeniu S62, czyli po prostu V8 z M5, tworzyło pakiet kompletny. Ale to tylko teoria. Rzeczywistość była jednak zgoła odmienna. Z8 okazało się po prostu klapą. Słabe prowadzenie i niezrozumiale wysoka cena, no prawie $130 000 w 2000 roku robiło wrażenie, sprawiły, że sprzedano tylko niecałe 6000 egzemplarzy. Dziś jednak model ten jest przedmiotem pożądania. Nie patrzcie proszę na ceny, bo się nabawicie nadciśnienia. Zejdźmy trochę na ziemię i przedstawmy kolejnego 25-latka. Troszkę może przeciętnego, ale jak przyodzieje on swoje rajdowe barwy, to czujemy respekt. Mówię o Subaru Imprezie generacji GD. Cywilna wersja tego auta nie wyróżnia się za bardzo niczym, no może tym charakterystycznym napędem na 4 koła,
No i podobieństwem do lokalnie hołubionego Deulanosa. Zupełnie inną historią były odmiany sportowe. Te czerpały wprost ze świata WRC, w którym owa generacja pozwoliła zespołowi Subaru powrócić na szczyt po 6 latach przerwy. I tak w 2001 i w 2003 roku impreza WRC kierowana odpowiednio przez Richarda Barnesa i Petera Solberga zdobyła rajdowe mistrzostwo świata. Co ciekawe, zwycięstwo w 2003 roku okazało się być ostatnim przed 8-letnią dominacją Citroena i Sebastiana Loeba. Wracając jednak na drogi publiczne, odmiany WRX i WRX STI oraz wszystkie edycje specjalne były i nadal są wyjątkowe. Charakterystyczna bryła, często łączona z legendarnym lakierem o oznaczeniu K7X oraz napęd, którego osiągi do dziś robią wrażenie, w połączeniu z rajdowym dziedzictwem stworzyły legendę, która może już być lekko nadszarpnięta zębem czasu, ale na pewno nie tak, jak wskazywałaby na to metryka. Podobno po 30 człowiek przestaje być młody. Czy samochody też? No trochę tak, ale z drugiej strony, czy powiedzielibyście, że BMW serii 5 E39 to auto z 1995 roku, szczególnie widząc taki egzemplarz w dobrym stanie? Pewnie nie. Chociaż nasza percepcja może być nieco zakrzywiona przez niektórych właścicieli tego modelu, którzy eufemistycznie mówiąc nie są w dobrych relacjach ze swoim mózgiem i nie są fanami utrzymywania auta w dobrym stanie. A szkoda, bo zadbane E39 to fantastyczne auto. Przez niektórych uznane za ostatnie prawdziwe BMW. Nie mówiąc już o wersji M5, która według wielu jest najlepszą M5 w historii. Zresztą w styczniowym numerze Classic Auto wzięliśmy na tapet całą linię M5, więc jeśli chcecie przyjąć skondensowaną dawkę wiedzy na ten temat, to odsyłam do naszego sklepu internetowego. Kończąc, czas obszedł się dobrze z E39, za co musimy niestety zapłacić. Wartość zadbanych egzemplarzy wzrasta dość szybko, a ceny M5 już dawno przekroczyły granice przyzwoitości. Zaczęliśmy po włosku, to też tak skończymy. Fiat Barchetta to już 30-latek albo 30-latka, no zależy jak spojrzeć, nieważne. Włosi zawsze umieli w roadstery i tym razem też im się udało. Prosta i lekka konstrukcja, 131-konny silnik, stylistyka nawiązująca do łodzi, bo przecież Barchetta po włosku znaczy mała łódka, więc zgadza się właściwie wszystko. No prawie, no nie ma tylnego napędu, ale to już chyba czepialstwo z mojej strony. Generalnie moim zdaniem w roadsterach nie potrzebujemy wielu współczesnych gadżetów, bo i tak w zdecydowanej większości traktujemy to auto głównie weekendowo. Więc jeśli pominiemy wnętrze, które już lekko trąci myszką, to mamy obraz auta, które absolutnie nie wygląda na swój wiek, a daje dużo frajdy. Co więcej, jeśli chcemy kupić Barchettę, to wcale nie zbankrutujemy. Zadbane egzemplarze można kupić już za 20 000 złotych. Moim zdaniem, jeśli auto nie wygląda na swój wiek i jest ponadczasowe, to znak, że konstruktorom naprawdę udał się ten projekt. Te 7 samochodów akurat od razu wpadły mi do głowy, tworząc ten materiał, a może wy macie propozycje aut, które się godnie zestarzały. Dajcie nam znać w komentarzach, no i do zobaczenia w następnych materiałach Classic Auto. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.